Witajcie w pokoju Kariera w cyberbezpieczeństwie. Jest to ostatni pokój modułu Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, do cyberbezpieczeństwa. W tym pokoju omówimy sobie poszczególne ścieżki kariery, które możemy obrać w cyberbezpieczeństwie. A więc zaczynajmy od zadania pierwszego. Wprowadzenie. Kariera w cyberbezpieczeństwie cieszy się coraz większym popytem i oferuje wysokie zarobki. Branża cyberbezpieczeństwa oferuje wiele różnorodnych stanowisk, od ofensywnych testów penetracyjnych, hakowanie maszyn i zgłaszanie luk w zabezpieczeniach, po bezpieczeństwo defensywne, obrona przed cyberatakami i ich badanie. Dlaczego warto wybrać karierę w cyberbezpieczeństwie? Po pierwsze, wysokie zarobki. Stanowiska w branży bezpieczeństwa wiążą się z wysokimi pensjami już na start. Ekscytująca praca. Zadania mogą obejmować legalne hakowanie systemów lub obronę przed cyberatakami. Oraz duży popyt. Na rynku jest ponad 3,5 miliona wakatów, 3,5 miliona nieobsadzonych stanowisk. Ta lekcja pomoże Ci wejść do świata cyberbezpieczeństwa, dostarczając informacji o różnych rolach w tej branży. Zawiera również linki do różnych ścieżek edukacyjnych, dzięki którym możesz zacząć budować swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Od zadania 2 do 8 będziemy omawiali poszczególne ścieżki, jakie możemy obrać w karierze w cyberbezpieczeństwie. A więc przechodzimy do zadania 2. Analityk bezpieczeństwa. Analitycy bezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu środków bezpieczeństwa w całych organizacjach, chroniąc firmy przed atakami. Analitycy badają i oceniają sieci firmowe w celu pozyskania istotnych danych i opracowania rekomendacji, które pozwolą inżynierom wdrożyć środki zapobiegawcze. Rola ta wymaga współpracy z różnymi interesariuszami w celu zrozumienia wymogów bezpieczeństwa oraz ogólnej sytuacji w zakresie zagrożeń. Obowiązki. Współpraca z różnymi interesariuszami w celu analizy stanu cyberbezpieczeństwa w całej firmie. Sporządzenie bieżących raportów na temat bezpieczeństwa sieci, dokumentowanie problemów z zabezpieczeniami oraz działań podjętych w odpowiedzi na nie. Opracowanie planów bezpieczeństwa uwzględniających badania nad nowymi narzędziami ataków i trendami, a także środki niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa danych we wszystkich zespołach. Mamy również parę linków do ścieżek szkoleniowych. Pre-Security, czyli ta, w której właśnie się znajdujemy. Kolejna jest to Cyber Security 101, to już troszeczkę wyższy poziom, który będzie kolejnym, jaki przerobimy. I SOC Level 1, czyli poziom 1. Zadanie 3. Inżynier bezpieczeństwa. Inżynierowie bezpieczeństwa Security Engineers opracowują i wdrażają rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, wykorzystując dane o zagrożeniach i podatnościach, często dostarczane przez innych członków zespołów do spraw bezpieczeństwa. Pracują oni nad przeciwdziałaniem szerokiemu spektrum ataków, w tym atakom na aplikacje internetowe, zagrożeniom sieciowym oraz ewoluującym trendom i taktykom.
Ostatecznym celem jest utrzymanie i wdrożenie takich środków bezpieczeństwa, które zminimalizują ryzyko ataku i utraty danych. Jakie są obowiązki? Testowanie i weryfikacja zabezpieczeń w oprogramowaniu, monitorowanie sieci i raportów w celu aktualizacji systemów oraz neutralizowania, mitygacji podatności. Identyfikacja i wdrażanie systemów niezbędnych do zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa. Poniżej jeszcze mamy parę linków do ścieżek szkoleniowych. Security Operation Center Level 1, czyli takie podstawy. Junior Penetration Tester i Offensive Pentesting. Jak również linki do artykułów, na przykład jak zostać inżynierem bezpieczeństwa, dzień życia inżyniera bezpieczeństwa, jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, jak również historia Ryszarda i tego, jak został inżynierem bezpieczeństwa. Także serdecznie polecam. No i klikamy przycisk check. Nie musimy odpowiadać na żadne pytanie, po prostu potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z artykułem. Zadanie czwarte. Specjalista do spraw reagowania na incydenty. Specjaliści do spraw reagowania na incydenty skutecznie i wydajnie reagują na naruszenia bezpieczeństwa. Do ich obowiązków należy tworzenie planów, polityk i protokołów, które organizacje wdrażają w trakcie występowania incydentów oraz po ich zakończeniu. Jest to często praca pod dużą presją, wymagająca oceny sytuacji i podejmowania działań w czasie rzeczywistym w miarę jak atak postępuje. Wskaźniki skuteczności w tym obszarze obejmują MTTD, MTTA i MTTR, czyli średni czas wykrycia, detect, przyjęcia zgłoszenia, acknowledge i przywrócenia sprawności, recover, po ataku. Celem jest zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji, utrzymanie stabilności finansowej oraz uniknięcie negatywnych skutków naruszenia. Ostatecznie specjaliści ci chronią dane, reputację oraz kondycję finansową firmy przed cyberatakami. Jakie obowiązki czekają na specjalistę do spraw reagowania na incydenty? Otóż jest to opracowywanie i wdrażanie szczegółowego, możliwego do praktycznego zastosowania planu reagowania na incydenty. Utrzymanie wysokich standardów, najlepszych praktyk, bezpieczeństwa i wspieranie środków reagowania na incydenty, raportowanie po incydentach i przygotowanie się na przyszłe ataki z uwzględnieniem wniosków i adaptacji koniecznych do wprowadzenia na podstawie minionych zdarzeń. I jeszcze tylko zatwierdzamy, że zapoznaliśmy się z artykułem i przechodzimy do następnego tematu. Zadanie piąte. Specjalista do spraw informatyki śledczej lub informatyk śledczy. Specjalista do spraw informatyki śledczej, Digital Forensics Examiner. Jeśli masz w sobie żyłkę detektywa, to może być dla Ciebie idealna praca. Jeśli pracujesz w organach ścigania, będziesz skupiać się na gromadzeniu i analizie dowodów, aby pomóc w rozwiązywaniu przestępstw, stawianiu zarzutów winnym i oczyszczaniu z podejrzeń niewinnych. Z drugiej strony, jeśli Twoja praca dotyczy obrony sieci firmowej, będziesz wykorzystywać swoje umiejętności śledcze do analizy incydentów, takich jak naruszenia polityki bezpieczeństwa. Kolejną ścieżką w rozwoju cybersecurity jest analityk złośliwego oprogramowania. Praca analityka złośliwego oprogramowania
polega na analizowaniu podejrzanych programów, ustalaniu sposobu ich działania oraz sporządzaniu raportów z wyników tych analiz. Analityk ten bywa czasem nazywany inżynierem inżynierii wstecznej, reverse engineer, ponieważ jego główne zadanie koncentruje się na przekształcaniu skompilowanych programów z języka maszynowego na czytelny kod, zazwyczaj w języku niskiego poziomu. Praca ta wymaga od analityka solidnych podstaw programistycznych, zwłaszcza w zakresie języków niskiego poziomu, takich jak assembler i język C. Ostatecznym celem jest poznanie wszystkich działań wykonywanych przez złośliwy program, ustalenie sposobów jego wykrywania i zaraportowanie tych informacji. Obowiązki: przeprowadzanie analizy statycznej złośliwych programów, co obejmuje inżynierię wsteczną. Czyli tutaj analityk musi się wykazać bardzo zaawansowaną wiedzą z assemblera, wiedzą z inżynierii wstecznej. Często takie programy są zaciemniane. Kolejnym obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy dynamicznej próbek złośliwego oprogramowania poprzez obserwację ich zachowania w kontrolowanym środowisku. Czyli uruchamiamy taki malware w sandboxie, w maszynie wirtualnej i sprawdzamy, jakie zmiany poczyniła w systemie. Czyli robimy dla przykładu zrzut rejestru systemowego przed uruchomieniem malware'u i po. Sprawdzamy, jakie zmiany zostały wprowadzone w systemie plików, z jakimi serwerami program próbował się komunikować, jakie połączenia były nawiązywane i tak dalej. No natomiast często taki malware po wykryciu, że jest w sandboxie, nawet nie chce się uruchomić. Nie pokazuje pełnej swojej użyteczności, funkcjonalności. Dlatego tu też wracamy do punktu pierwszego, czyli analizy statycznej. I oczywiście ostatni punkt, dokumentowanie i raportowanie wszystkich ustaleń. Nawiązując do punktu drugiego, chciałbym jeszcze nadmienić, że istnieje wiele znanych i mniej znanych platform, które zajmują się analizą malware'u i dodatkowo tworzą taki raport. Nawet za darmo. Oczywiście w okrojonej wersji. Natomiast moim prywatnym zdaniem warto jest wiedzieć i znać oprogramowanie, które umożliwi nam taką analizę. Dlatego też gorąco polecam do zapoznania się z kolejnymi lekcjami, w których będziemy się zajmować analizą. Może nie w najbliższych tygodniach, ale w najbliższych miesiącach już tak. Jeszcze tylko zatwierdzamy, że przeczytaliśmy temat, zapoznaliśmy się z obowiązkami analityka złośliwego oprogramowania i przechodzimy do kolejnego zadania. Kolejnym zawodem, jakim możemy się zająć w cybersecurity, jest tester penetracyjny. Testy penetracyjne często określa się mianem pentestingu lub etycznego hackingu. Rola testera penetracyjnego polega na sprawdzaniu bezpieczeństwa systemów i oprogramowania w firmie. Odbywa się to poprzez usystematyzowane próby hakowania, mające na celu wykrycie wad i luk w zabezpieczeniach. Testerzy penetracyjni wykorzystują te podatności, aby ocenić ryzyko w każdym konkretnym przypadku. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom firma może naprawić błędy i zapobiec prawdziwym cyberatakom.
jakie obowiązki należą do testera penetracyjnego. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie testów systemów komputerowych, sieci i aplikacji internetowych, czyli aplikacji webowych, wykonywanie ocen bezpieczeństwa, audytów oraz analiza polityk bezpieczeństwa. No i ostatnią rzeczą, jaką się zajmują, jest to ocena i raportowanie wniosków oraz rekomendowanie działań mających na celu zapobieganie atakom. Często w lepszych firmach występują również testy penetracyjne, które mają na celu sprawdzenie, czy te wnioski z poprzedniej, z pierwszych testów zostały wdrożone. Czyli czy wszystkie rekomendacje, wszystkie dziury zostały załatane, bo nie zawsze jest to regułą. Poniżej mamy parę linków. TryHackMe oferuje dwie ścieżki szkoleniowe związane z zawodem testera penetracyjnego, czyli Junior Penetration Tester i Offensive Pentesting. Bardzo ciekawe. W przyszłości się z nimi zapoznamy. Będziemy przechodzić te ścieżki. Oraz parę artykułów, jak zostać testerem penetracyjnym, jak się przygotować na rozmowę rekrutacyjną oraz historia Toma, jak ze wsparcia technicznego stał się pentesterem. Także serdecznie polecam te artykuły do przynajmniej przeklikania i zapoznania się z nimi. Ostatnią ścieżką, jaką możemy obrać w cybersecurity, jest specjalista Red Teamu. Moim zdaniem jedna z najciekawszych ścieżek, na którą jest małe zapotrzebowanie, natomiast próg wejścia jest ogromny. No, moim prywatnym zdaniem każdy, kto oglądał Mr. Robota, chciał być Elliotem. Chciał mieć takie umiejętności. Specjaliści Red Team mają wiele wspólnego z testerami penetracyjnymi, jednak ich rola jest bardziej ukierunkowana. Podczas gdy testerzy penetracyjni dążą do wykrycia jak największej liczby podatności w systemach, aby utrzymać wysoki poziom cyberobrony, zadaniem Red Teamu jest przetestowanie zdolności firmy do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Rola ta wymaga naśladowania działań cyberprzestępców, symulowania złośliwych ataków, utrzymywania nieautoryzowanego dostępu oraz unikania wykrycia. Audyty typu Red Team mogą trwać nawet do miesiąca i zazwyczaj przeprowadzane są przez zespoły zewnętrzne. Rozwiązanie to najlepiej sprawdza się w organizacjach posiadających już dojrzałe procedury i systemy bezpieczeństwa. Ale jakie obowiązki ma specjalista z Red Teamu? Pierwszym z nich jest wchodzenie w rolę atakującego w celu wykrycia podatności możliwych do wykorzystania, utrzymania dostępu do systemów i uniknięcia wykrycia. Kolejnym obowiązkiem jest ocena mechanizmów kontrolnych bezpieczeństwa w organizacji, skuteczności wywiadu o zagrożeniach, threat intelligence oraz procedur reagowania na incydenty. Kolejnym i ostatnim obowiązkiem jest ewaluacja i raportowanie wniosków wraz z praktycznymi danymi, które pomogą firmom uniknąć rzeczywistych scenariuszy ataku. TryHackMe oferuje 3 ścieżki szkoleniowe, które możemy przejść, aby podwyższyć, zwiększyć naszą wiedzę na temat Red Teamingu. Wiedzę umożliwiającą nam wejście w tą rolę, dostanie pierwszej pracy. Pierwszym z nich jest Junior
Penetration Tester. Kolejnym jest Offensive Pentesting. I ostatnim Red Teamer, czyli mają specjalną ścieżkę odnośnie Red Teamingu, którą na pewno się w przyszłości zajmiemy również. I jeden artykulik odnośnie pracy w Red Teamingu, jakie są role, jakie są wynagrodzenia i szanse. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko zatwierdzamy i przechodzimy do quizu. Tutaj mamy taki quiz, dzięki któremu możemy poznać nasze predyspozycje. Serdecznie polecam wykonanie go, chociaż jest nieobowiązkowy. W moim przypadku wyszło, że najlepiej nadawałbym się do zespołu czerwonych, czyli do Red Teamingu. Jest to bardzo ciekawa rola, bardzo ciekawy dział Cyber Security, dzięki któremu, przynajmniej w moim przypadku, mogę spędzać godziny tylko aby uzyskać dostęp, aby coś sprawdzić, aby coś udowodnić, aby znaleźć lukę. Ale to jestem ja. Każdy ma inne predyspozycje. Natomiast największe zapotrzebowanie do pracy jest w SOC-u i dla testerów aplikacji webowych. Także na tym bym się skupił. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, próg wejścia do Red Teamu jest bardzo duży, a niejednokrotnie wymagany jest, że tak powiem, background, czyli doświadczenie w innych dziedzinach cyber security, posiadanie jakiegoś doświadczenia w cyber security, a tutaj jest koło staje się kwadratowe. Także ja już dzisiaj dziękuję za tą lekcję i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.